serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto czekoladowe z jabłkami i orzechami. Podstawą naszego ciasta stanowi biszkopt czekoladowy, do którego potrzebujemy 80 g mąki pszennej tortowej, 25 g mąki ziemniaczanej, 4 jajek, 80 g cukru, 2 łyżek kakao oraz szczypty soli. Na początek produkty sypkie, jak Państwo widzą. Do miseczki większej wsypujemy 80 g mąki pszennej tortowej, 25 g mąki ziemniaczanej oraz 2 łyżki kakao i wszystko ze sobą mieszamy. A następnie zostawiamy, później będziemy przesiewać do ubitej piany. A teraz duża miska, do której dajemy 4 białka jaj, 4 żółtka czekają w kolejce, dajemy szczyptę soli, włączamy mikser i ubijamy białka na sztywną pianę. Jak już białka ubijemy, dodajemy 80 g cukru, tylko tak jak Państwo tu widzą. Troszkę sypniemy, troszkę pomieszamy, troszkę sypniemy, troszkę pomieszamy, aż do wykończenia cukru tak. A kiedy cukier wykończymy, to mieszamy tak długo, aż przestaniemy słyszeć chrzęst tego cukru w tej pianie. Wtedy możemy dodawać 4 żółtka jaj, tylko proszę Państwa pojedynczo, bo nie po to wbijaliśmy powietrze w pianę, żeby teraz się go pozbyć pod ciężarem żółtek, więc pojedynczo dajemy i mieszamy. Po ostatnim żółtku mieszamy tylko tyle, żeby wszystko się ze sobą wymieszało. Możemy odłożyć mikser. Teraz sięgniemy po te sypkie produkty wymieszane. Będziemy przesiewać je partiami do naszej masy. A jak sobie przesiejemy, no to teraz musimy to wymieszać. Przesiewamy i mieszamy aż do wykończenia produktów sypkich. Ok, wszystko wsypane, wymieszane. Wobec tego szykujemy sobie foremkę o wymiarach 24 na 36 cm. Sam spód, jak Państwo widzą, wykładamy papierem do pieczenia. Tam jest taka zakładka, o niej później. A do środka foremki wykładamy masę na biszkopt. Rozprowadzamy równomiernie. I wstawiamy do piekarnika nagrzanego już do 160-170 stopni Celsjusza. Pieczymy około 20 minut, używając grzałki góra i dół. I po upieczeniu zrzucamy biszkopt z wysokości 50 cm. I wtedy zostawiamy do wystudzenia. W momencie, kiedy biszkopt wystygnie, odcinamy go od rantów foremki. Wyciągamy z blaszki. Za pomocą tej zakładki, o której wcześniej mówiłam, łatwo możemy zdjąć papier do pieczenia. Obracamy znowu biszkopt. I ścinamy wierzchnią skórkę. Biszkopt mogą Państwo sobie przygotować dzień wcześniej, przechowywać w folii i wtedy ta skórka
no prawie sama zejdzie. Następnie przygotujemy masę jabłkową, do której potrzebujemy około 1,5 kg jabłek, 100 g cukru, jednego opakowania galaretki cytrynowej i jednej płaskiej łyżeczki cynamonu. Na początek 1,5 kg jabłek myjemy, obieramy i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Takie jabłka przekładamy na patelnię, włączamy gaz i gotujemy jabłka, aż zmiękną. U nas zajęło to około 20 minut. Podczas gotowania jabłek mieszajmy je od czasu do czasu, żeby nic się nie przypaliło. Następnie dodajemy 100 g cukru i wszystko ze sobą dokładnie mieszamy. Na koniec jeszcze jedna płaska łyżeczka cynamonu i wszystko również ze sobą mieszamy. Wyłączamy gaz i dodajemy jedno opakowanie galaretki cytrynowej. Musimy ją dokładnie wymieszać razem z wcześniej przygotowanymi jabłkami. Takie jabłka zostawiamy do wystudzenia i lekkiego tężenia, a my złożymy sobie ciasto. Musimy sobie przygotować jeszcze wcześniej poncz, do którego potrzebujemy 150 ml przygotowanej wody, 2 łyżeczki cukru i opcjonalnie 2 łyżki likieru amaretto. Foremkę wykładamy świeżym papierem do pieczenia, do środka wkładamy upieczony biszkopt i nasączamy go przygotowanym ponczem. Na tak przygotowany spód wykładamy masę jabłkową, która jest wystudzona, lekko tężejąca. Rozkładamy ją partiami. Następnie równomiernie rozprowadzamy i wyrównujemy powierzchnię. Teraz taką foremkę wstawiamy do lodówki na czas przygotowywania następnej masy. A następną masą jest masa czekoladowa, do której potrzebujemy 500 ml śmietanki kremówki 30%, 3 czekolady mleczne, tak 300 g i 130 g orzechów włoskich. Orzechy włoskie 130 g siekamy na dość grubo. I odstawiamy do późniejszego użycia, a teraz musimy rozpuścić czekoladę. Robimy to w kąpieli wodnej, czyli bierzemy sobie garnek, nalewamy tam wodę, nadto stawiamy miseczkę, do środka do miseczki wkładamy 3 tabliczki czekolady, stawiamy wszystko na gaz i czekamy, aż czekolada się rozpuści. W momencie, kiedy czekolada się już rozpuści, zdejmujemy ją z gazu, tak wygląda po rozpuszczeniu i zostawiamy, żeby wystygła. A w międzyczasie do miski wlewamy 500 ml śmietanki kremówki 30%, włączamy mikser i zaczynamy ubijać na sztywno. No i mamy ubitą śmietanę. Zmniejszamy obroty miksera i teraz powolutku wlewamy wystudzoną czekoladę. Dolewając cały czas miksujemy. Jeżeli czekolada będzie za gorąca, masa może się Państwu zważyć.
a na koniec dodajemy jeszcze 130 g posiekanych orzechów włoskich. Wszystko ze sobą wymieszamy, nie za długo, ale dokładnie. Tak przygotowaną masę będziemy wykładać na wcześniej przygotowany spód, który musimy wyciągnąć z lodówki razem z blaszką. Wykładamy go równomiernie, małymi porcjami. Teraz ładnie rozprowadzamy całość i wyrównujemy powierzchnię. A na koniec jeszcze tak zwana wisienka na torcie, czyli wierzch ciasta posypujemy siekanymi drobno, już tym razem orzechami włoskimi. Ciasto ponownie wkładamy do lodówki na kilka godzin, żeby masy dobrze stężały, a później możemy się nim delektować. Ciasto jest wyśmienite, a ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.